Lubicie plażę? Ja też. To w takim razie zapraszam Was do dzisiejszego odcinka, bo dzisiaj będzie bardzo dużo plażowania i dużo widoków morza. Chociaż może niekoniecznie będzie to dokładnie takie plażowanie, jakie sobie wyobrażacie, kiedy myślicie o Australii. Dodatkowo, jeśli naprawdę lubicie plażę, to w odcinku kolejnym, w odcinku Polacy Australii szczerze, do którego link możecie znaleźć w opisie do tego filmu, znajdziecie dużo praktycznych informacji na temat plażowania w Australii i na temat tego, jak to się naprawdę przedstawia, jak to się ma do mitów, do wyobrażeń, jak naprawdę wyglądają australijskie plaże. Zapraszam. Dziś jestem na meksykańską, ale co ja tu mam? Mam tu paczkę. Właśnie, dzisiaj chciałem powiedzieć o poczcie australijskiej. Poczta australijska jest przewoźnikiem używanym przez 90% sklepów internetowych tutaj. Są kurierzy, ale poczta jest zawsze domyślnym takim i dobrym sposobem doręczenia, w przeciwieństwie na przykład do Polski. Poczta działa dobrze. Poczta ma bardzo fajną aplikację. Gdybyście kiedyś coś odbierali, zarejestrujcie się na tej aplikacji. Będziecie od razu dostawać powiadomienia. Wszystkie przesyłki ekspresowe przychodzą bardzo szybko. Ta przesyłka akurat była zwykła. Ja czekałem na nią 3 dni, nadałem ją do motelu, w którym mieliśmy teraz być. Właśnie dzisiaj się wymeldowaliśmy i przesyłka miała przyjść rano, nie przyszła. Poszliśmy na śniadanie. Okazało się, że listonosz właśnie w momencie, kiedy wyszliśmy, był tam i wrócił na pocztę. Poszedłem na pocztę. Pani od razu bardzo ładnie znalazła to w komputerze. Spytała, który listonosz obsługiwał tę ulicę. Przyszedł listonosz, oddał mi paczkę. Wszystko działa naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Dodatkowo, jeżeli okaże się na przykład, że jakaś przesyłka ma przyjść później niż przewidywaliście i nie będziecie już w tym hotelu, tylko w następnym, możecie bardzo łatwo kliknąć taką opcję redirect, czyli przekierować i to jest darmowe. I wtedy przesyłka zmienia adres i jest przekazywana dla Was do następnego hotelu. Ceny nie są wysokie, jakość w moim doświadczeniu jest bardzo dobra, także polecam. Tym razem dorzucili też awokado. Albo żałowali tosta. That's shocking. That is shocking. Dziś cały czas posuwamy się na północ, nieubłaganie w kierunku Sydney, szukając dobrej pogody. Na razie jest słońce i plaż, żeby spędzić ostatnie dni pobytu na opalaniu się. Nago! No, tutaj nawet jedziemy przez plażę mostkiem. No tu jakieś jeziorko. Jeziorko po drugiej stronie. Mamy Cootagee Lake i Cootagee Beach. No. Wjechałam pod prąd. Okej. Może nikt nie zauważył, nie dostaniesz mandatu. Nie jechał. Łukaszowi już się tyłek opalił. I go piecze. Jakbyście jechali z Merimbula na północ, w stronę Sydney, to warto się zatrzymać w takim miejscu, które się nazywa Camel Rock, czyli skała wielbłąd. I tutaj mamy też Horsehead Rock, czyli skała w kształcie łba konia. To właśnie jest za mną. To są takie bardzo piękne skały, które są zaraz obok wybrzeża. Jest też bardzo ładna plaża, laguna, jeziorka. No, na krótki spacer, relaks. Można też sobie usiąść, bo jest ciepło.
No piękne, trochę wieje. Odejdź. Nie, weź. Nie, jeszcze raz. Jeszcze raz. Nie, weź. Rozwiewa. Zdjęcie rób. Robię zdjęcie. Nie odważyłem się niestety przylecieć dronem pod skałą, tam mocno biją fale, ale mam nadzieję, że zdjęcia i tak się spodobają. Zobaczcie, że ścieżka na klifach, gdzie tu się idzie, jest pełna muszelek, które chyba są nawiane przez morze. A jesteśmy paręnaście metrów nad linią wody jednak. Trasa z Merimbula do Naruma jest niesamowicie krajobrazowa i piękna. Cały czas jedzie się wzdłuż jakichś lagun, jezior. Droga prowadzi między wodą a wodą i jest dużo pięknych formacji skalnych na wybrzeżu i pięknych plaż. Tutaj na przykład jesteśmy przy Australia Rock, czyli takiej dziurze w skale w kształcie kontynentu australijskiego. No, jak widać jest to popularne. Czekamy na naszą kolej. Nie, jest strasznie w głowę chcę urwać. Wieje, głowę chce urwać, a my chcemy zrobić zdjęcie. A dodatkowo za nami jeszcze kolonia fok. No, mała, ale kilka jest. Zaobserwowaliśmy nawet awantury. Pocza awanturę. No, avanti.
No, cykady w niektórych miejscach tu naprawdę wariują. Chyba słychać w tle. Jesteśmy w Parku Narodowym Muramarang, teraz po drodze. Zajechaliśmy tu na sekundę, żeby zobaczyć, czy się uda jakieś kangury na plaży obejrzeć, bo to podobno jest dobre miejsce. Mam nadzieję, że tego nie słychać na nagraniu, ale jest straszny wiatr. Wszystko koło nas łopocze, a my przyjechaliśmy na plażę i na plaży są kangury. I jest w ogóle zajebiście. Mamy też specjalnie na życzenie naszych widzów, niektórych, Kościuszko Pale Ale. Polski akcent. Kościuszko będziemy pić. Dobra, dobra. Czekaj, nagrywasz? To otwieramy. O, cholera, nie łapie. To nie ten. Cholera. Zły otwieracz. Gdzie tu się otwiera? Ten nie. Ale bydle, no. O, dobra, lecimy. I drugie. Okej. Zdrówko. Zdrówko. Jedno kościuszko, dwa kościuszki. Trzy kościuszki, hej. Ta plaża nazywa się Pebble Beach. Ja bym powiedział, że ona nie jest bardzo pebbly, bo jest raczej piasek, ale ona zdecydowanie jest windy. Największa piździawa na plaży do tej pory. To piwo ma dobrą, patriotyczną polską nazwę. O, ale nie jest to Pale Ale zgodnie z opakowaniem. To jest zwykły lager, smakuje jak zwykłe jasne piwo. Nie jest złe. Oszukane. A propos parków narodowych, jak wspominałem, w Australii jest ich bardzo, bardzo dużo. Część z nich jest darmowa, część z nich pobiera opłaty. Można tutaj zapłacić w takim specjalnym automacie. Jest za mną taki automat, jest zasilany energią słoneczną, przyjmuje karty. Jeśli będziecie odwiedzać ich dużo, a tego się nie da uniknąć, jeśli chce się pójść na ładną plażę, bo tu wszędzie są parki narodowe, no to warto kupić taki permit na przykład na 2 miesiące, na 3 miesiące. Nowa Południowa Walia ma swój system, Wiktoria ma swój system, Tasmania ma swój system, ale to się generalnie dużo bardziej opłaca od płacenia jednorazowego. Nikt tego nie sprawdza, ona jeszcze, no ale zawsze może być ten pierwszy raz. Nie ma takich budek jak w Stanach przy wjeździe do Parku Narodowego, no ale tych parków jest za dużo po prostu. Dzisiaj jesteśmy na Caves Beach w Parku Narodowym Jervis Bay. To akurat jest Park Narodowy Buddha Reef w Zatoce Jervisa. Piękne miejsce. Chyba normalnie w dobrej pogodzie. Chmury straszne i wieje bardzo. Ale za to są kangury. Tak, wariackie fale, wiatru rywagłowe, tak jak wczoraj, ale nie ma słońca, ale za to mamy sporą liczbę kangurów. I nawet się udało z nimi zdjęcia zrobić i je pogłaskać, także nie jest tak źle. Tylko trzeba uważać, żeby nie wejść w kangurze bob. Niektóre to jednocześnie potrafią jeść trawę i wydalać bobki. Taki kombajn do przemiału trawy. O, fu.
Natychmiastowy peeling dla skóry. Po prostu armatka piaskowa w twarz. Coś, co mnie w Polsce wkurza, istnieje również w Australii. Jazda rowerem po chodniku. W Sydney dosłownie co chwila. Taką fajną rzeczą, którą odkryłem w Australii, to są sklepy IGA. Co to jest IGA? No IGA to jest Independent Grocers Association, czyli Stowarzyszenie Niezależnych Operatorów Sklepów Spożywczych. IGA to jest taka sieć, nie sieć. Rynek australijski jest zdominowany zasadniczo przez 3 główne, takie duże, korporacyjne sieci: Aldi, Coles i Woolworths. IGA jest taką odpowiedzią na to. IGA zrzesza operatorów sklepów spożywczych z całego kraju, natomiast oni są wszyscy niezależni, to znaczy każdy niezależnie prowadzi swój sklep, ustala sobie swój własny asortyment, swoją własną politykę cenową, ale operują pod wspólną marką, mają wspólne działania marketingowe i hasłem jest, tak jak tutaj widać, where locals matter, czyli są w stanie dostosowywać asortyment, ceny i ogólnie ofertę do lokalnych gustów, lokalnych upodobań. I to jest to, czego wielkie międzynarodowe sieci jak Aldi nie robią, bo oni mają ustandaryzowany asortyment, ceny w całym kraju. Dodatkowo IGA często pojawia się w takich miejscach, w których nie pojawiają się ci najwięksi, czyli na głębokiej prowincji. I to jest bardzo fajne. No i IGA jeszcze ma tę taką zaletę, że najczęściej, albo bardzo często jest to IGA plus liquor, czyli masz na jednej hali i sklep spożywczy, i buteleczki z alkoholem, co jest bardzo wygodne, zwłaszcza jak się jest do tego przyzwyczajonym z Europy. I jak wiecie, Australia jest krajem federalnym, składa się ze stanów, podobnie jak na przykład Stany Zjednoczone. Każdy stan ma swój rząd, premiera, swoich ministrów, parlament, ale również, co jest istotne, stany mają swoje osobne rejestracje. Więc stan Nowa Południowa Walia ma inne rejestracje, Victoria ma inne, Queensland ma inne, Terytorium Północne ma inne i tak dalej. I te stany mają również swoje motto. I jest to trochę tak jak na przykład w Stanach, że macie New Jersey to jest Garden State, a Nowy Jork to jest Empire State i tak dalej. Tutaj te motta są trochę inne i czasem muszę przyznać trochę zagadkowe, na przykład Victoria Education State, stan edukacji, tak jakby może w innych stanach nie było edukacji. Victoria ma też drugie motto, the place to be. Queensland to jest Sunshine State, no i słusznie, bo tam świeci słońce, ale teraz tam pada. Natomiast nie doszukałem się, jakie motto ma Nowa Południowa Walia. Rejestracja wygląda tak. No, w każdym razie jest to interesujące dla miłośników motoryzacji. Można sobie te rejestracje oglądać, aczkolwiek nie są tak różnorodne i tak kolorowe jak niektóre w USA. Nie znalazłem też nigdzie rejestracji pamiątkowych, więc chyba kolekcjonowanie rejestracji i kupowanie ich jako upominku przez turystów nie jest tu praktykowane. No i jak tam, panie plażowiczu? No wspaniale. Dobrze się leży? Jejku, ale schudłeś na tych wakacjach. Słońce świeci, wiatru nie ma. Gdzieś na świecie, ale nie Ale nie tu! Niezrażeni udaliśmy się na słynącą z urody plażę Hirons. I tam było po prostu bosko.
O cholera, trzeba spieprzać, zaczęło padać. Wróciliśmy. Nadal wieje Nadal wieje, ale przynajmniej nie pada już. i trochę słońca wyszło. Jest słońce, ale o palaniu nie ma mowy. Nawet o siedzeniu nie ma mowy. Nie, bo wali piachem No, bardzo. we wszystkie części ciała. Idziemy. Idziemy już. Może jutro tu przyjedziemy. Jutro jest 90% deszczu, ale cuda się zdarzają. Co to za wieloryb tutaj przypływa? Wieloryb? Desperacko szukam słońca. Ostatnie godziny opalania w Australii. Mimo braku słońca. To jest jedna z naszych ulubionych restauracji, nazywa się Guzman y Gomez i to jest sieć fast food, więc dzięki temu jest czynna nawet w takim zadupiu jak Naura do 22. A dodatkowo, mimo że jest to normalny fast food, który ma okienko, żeby można było zamówić i odebrać samochodem, to ma też alkohol, więc mamy tu piwka, mamy tu nawet takie zamrożone margarity po promocyjnej cenie $10. Całkiem dobra cena. Zamrożone, trzeba to trochę jeść zamiast pić, ale jest ok. No i temat restauracji, styl restauracji jest meksykański. Bardzo dobre tacosy, bardzo dobry nachos, przypuszczam, że niezły burritos. Mają 250 restauracji w Australii. No i mają ice cream nachos, które nie ustępują niczym tym z Taco Bella. Iza go potwierdza. Palce widać. No, trzeba zatankować. Gdzie znajdziemy najtańszą benzynę? Otóż w Australii działa kilka aplikacji, które naprawdę pomagają i ułatwiają to zadanie. Jedną z nich, chyba najbardziej popularną, jest Petrol Spy. Petrol Spy jest bardzo sympatyczną aplikacją. Ona na mapie pokazuje najbliższe stacje, najbliższe, najdalsze, wszystkie stacje, które są w okolicy. Można sobie tę mapę przewijać i aktualizowane na bieżąco, najczęściej codziennie lub parę razy dziennie ceny przez społeczność użytkowników. Działa to bardzo dobrze, muszę przyznać, i udało nam się zaoszczędzić parę ładnych dolarów na tankowaniu dzięki temu. Ostatnie plażowanie w Australii. Zimna woda, duże chmury, ale słońce świeci. Słońce świeci, jest dziura w kamieniu. Jest super. Fajnie nas żegna Australia.
Woda jest boska, 21 stopni. Taka była woda w zasadzie wszędzie, gdzie widzieliśmy plaże w Wiktorii i Nowej Południowej Walii. Jeśli chcecie cieplejszą wodę, to trzeba pojechać na zachód do Perth albo na północ do Queensland. Ktoś tu przyszedł nas pożegnać nas przed naszym lotem do Europy. To jest chyba Walabia. O, Walabia, tak to się nazywa. Wallaby, taki malutki. O, przepraszam, właśnie ChatGPT mnie naprostował, że jest to pademelon. Jakiś mały kuzyn walabi i kangura.